Dziś grat, jutro klasyk. To temat dzisiejszego odcinka, w którym się skoncentruję na autach, które mogą uchodzić w chwili obecnej za mało atrakcyjne, stare, nieciekawe, a jutro może się to zmienić. Jutro to znaczy w nadchodzącej przyszłości. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. W dzisiejszym odcinku będę opowiadać o autach w wieku pomiędzy 15 a 30 lat w cenie od 5 do 60 tysięcy złotych. Są to auta, które możemy jeszcze znaleźć nawet w polskim internecie. Jest to o tyle ważne, że jeszcze dziś naprawdę są dostępne, a jutro może być zupełnie inaczej. Oczywiście inwestowanie w samochody nie jest takie proste. Trzeba w to wsadzić serce, trzeba wsadzić emocje, trzeba lubić motoryzację. Bardzo często zgłaszają się do mnie ludzie, którzy wysyłają mi linka z pytaniem, czy to auto wzrośnie. To nie tak. To nie działa w ten sposób. Musimy poczuć tą motoryzację, a przy tego typu kwotach, jak dzisiaj rozmawiamy, najważniejsze jest to, żeby nie stracić. Ponieważ to jest podstawa dobrej inwestycji, ochrona kapitału. To wszystko, o czym mówię, to są tylko i wyłącznie moje przypuszczenia. Nie daję żadnej gwarancji, nie inwestujcie pieniędzy ślepo. To jest moja subiektywna ocena przyszłości. To jest zabawa, nic więcej. Pamiętajcie też o tym, że mogę się mylić i jest to właściwie 100% pewne, że któryś z tych samochodów, które dzisiaj wymienię, nie osiągnie sukcesu. Polecam Wam obejrzeć odcinek, w którym wspominałem o samochodach, które okazały się pomyłką inwestycyjną. Pierwszym samochodem, jaki znalazł się na dzisiejszej liście, jest Alfa Romeo 145. Alfa 145 w przeciwieństwie do modelu 146 jest dużo bardziej ciekawym samochodem z uwagi na nadwozie hatchback. 146 jest pięciodrzwiowa, mało atrakcyjna i nie widzę przed nią żadnej przyszłości, natomiast 145 pod względem estetycznym jest fascynującym samochodem. Naprawdę. Jest trzydrzwiowa, nadwozie nieco przypomina nadwozie typu kombi, ale to wszystko widać w tym sportowy gen Alfy. I teraz tak. Jeżeli chodzi o silniki, które występowały w tym modelu, wszystkie są fascynujące, bo na samym początku dominowały boksery 1.4, 1.6 i 1.7, który miał prawie 130 koni. Później zostały one zastąpione twin sparkami czterocylindrowymi, rzędowymi motorami i najmocniejszy miał aż 155 koni. Mówię aż, bo to malutki, lekki samochodzik, tak? Szczególnie zwracam uwagę na te najmocniejsze i najsilniejsze egzemplarze, ponieważ one w przyszłości mogą okazać się ciekawą pozycją. Jeżeli chodzi o Alfa Romeo, polecam szczególnie kolor czerwony, ponieważ on jest najszybciej zbywalnym kolorem. Idziemy dalej. Alfa 155. Tak samo. Estetyka odekierki fantastyczna. Pomimo, że są to auta wszystko przednionapędowe i wiele lat temu ludzie płakali, że 75 była ostatnią Alfą z napędem na tył, no to 155 jest równie ciekawą pozycją. Niekoniecznie jest silnikiem 2,5 V6, którego już absolutnie nie ma na rynku, jest go po prostu bardzo mało i te samochody są coraz droższe. Natomiast także dwulitrowy Twin Spark, czterocylindrowy, który ma 150 koni, również daje fajne doznania. Samochód prowadzi się zdecydowanie lepiej niż V6 na przedniej osi, które jest nieco zbyt ciężkie, a więc warto poszukać takiego auta. Nawet nasz znajomy kolega z redakcji kupił taki egzemplarz na czarnych blachach z przebiegiem 60 tysięcy kilometrów od nowości z polskiego salonu. Więc warto, naprawdę warto poszperać, poszukać. Czasami brzydkie zdjęcia mogą kryć interesujący pojazd. Jeżeli chodzi o Alfy, jest ich cała masa, natomiast ja wymieniam te, o których jeszcze właściwie nigdy nie wspominałem. W autach do 20 tysięcy złotych
Była już mowa o GT-V-ce. Odcinek możecie obejrzeć tutaj. Kolejnym autem, o którym będę dzisiaj mówić, to Audi S8 D2. Powiem Wam szczerze, że w ogóle nie czułem tego auta, ale popatrzyłem, jak wielu z Was się nim fascynuje, jak wielu z Was ten samochód wydaje się interesujący, postanowiłem go w tym zestawieniu umieścić. Dlaczego w ogóle tak się dzieje? Słuchajcie, ten samochód grał w filmie. Okazuje się, patrząc na historię samochodów filmowych, że jest to jakaś tam mniejsza lub większa gwarancja sukcesu inwestycyjnego. Jako Polacy uwielbiamy tą markę. Dodatkowo jeszcze S8 jeździ bardzo dobrze, jest mocnym autem z silnikiem V8. Najbardziej poszukiwane egzemplarze posiadają skrzynie manualne, natomiast powstało ich mało, są trudno dostępne, ale o nich się mówi jako o autach, które bardzo dobrze rokują. Następnym Audi jest Audi TT. Tutaj koncentrujemy się wyłącznie na najpiękniejszych egzemplarzach, ponieważ TT jest przez cały czas, TT z pierwszej serii, jest przez cały czas bardzo dużo na rynku. To był samochód bardzo, bardzo popularny. W związku z tym, żeby mieć gwarancję jakiejkolwiek inwestycji dobrej, musimy szukać aut unikalnych. Co to znaczy w przypadku Audi TT? Przede wszystkim 1.8 turbo quattro lub 3.2 z silnikiem VR6 i oczywiście napędem na 4 koła. I dodatkowo ma być mały przebieg, piękne nadwozie, bezwypadkowe, zero rdzy i wtedy możemy mówić o tym, że warto taki samochód zaparkować w naszym garażu. Przechodzimy teraz do marki ukochanej przez wielu z Was, a mianowicie do BMW. Normalnie bym o tych samochodach nie wspominał, natomiast przeanalizowałem sobie historię BMW E36 z silnikiem 3.2.8 i zobaczyłem, co się dzieje. Samochody z przebiegiem 250 000 z manualną skrzynią w pierwszym lakierze potrafią kosztować 60 000 złotych. No, zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie. Wychodzę z założenia, że sprzedażowo będzie to na poziomie 50 000 złotych, ale po pierwsze nie ma ich, wyginęły, zostały wybite w track dayach. Stało się dokładnie to samo, co z Subaru Imprezą GT. Było tego dużo i raptem nie ma nic. Wszystkie auta, które są na rynku, są albo popsute, zepsute, zardzewiałe, do niczego się nie nadają, albo właśnie takie, o których wspominam, ale ich też jest mało. Samochody z mniejszym przebiegiem, poniżej 100 000, no to zakładam, że już mówimy o kwotach podchodzących pod 80 czy nawet 100 000 złotych. Co proponuję? Proponuję pójść w stronę jego następcy, modelu E46 z silnikiem 2.8 lub 3-litrowym w nadwoziu coupé. To są auta jeszcze dostępne, można je znaleźć, można je kupić w przystępnych pieniądzach, a wydają się być gwarancją powtórki sukcesu E36. Teraz przechodzimy do wozów znanej francuskiej marki Citroën. Zdecydowanie na pierwszym miejscu jest oczywiście XM, który jeszcze jest w Polsce dosyć trudno sprzedawalnym samochodem. Dzięki temu mamy szansę kupić coś fajnego z silnikiem 3-litrowym V6 obowiązkowo. To jest absolutnie must have, jeżeli chodzi o ten model. Ja rekomenduję osobiście zakup auta sprzed liftingu, gdzie jeszcze mamy piękne felgi, gdzie mamy jeszcze interesującą kierownicę, fajne wnętrze, które jest mocno vintage'owe. Natomiast to, co mnie fascynuje osobiście, to jego następca, model C6, który uchodzi za absolutne zwieńczenie pomysłu zainicjowanego przez model DS w latach 50. I no, trzeba sobie powiedzieć wprost, C6 jest ostatnim takim Citroenem i mamy tutaj dwa silniki do wyboru. Znaczy dwie linie tak naprawdę. Mamy benzynowe V6, 3-litrowe. Uwaga, powstało ich poniżej 3000 sztuk. Albo
turbodiesla, również 6-cylindrowego, również V6, który po sprawdzeniu danych okazało się, że gwarantuje mniej więcej te same parametry. Oba silniki mają powyżej 200 koni i to jest chyba odpowiedź, dlaczego benzyniaków tak mało się sprzedało. Natomiast różnica w cenie zakupu benzyny a diesla jest dwukrotna. To znaczy, jeżeli diesel kosztuje 25 tysięcy, to benzyna w takim samym stanie będzie kosztować 50. Z francuskich klimatów przechodzimy do Włoszczyzny z powrotem i na tapecie ląduje nam Fiat Barchetta. Bardzo tania pozycja dzisiaj, naprawdę. Słuchajcie, no za 10-20 tysięcy złotych można kupić coś pięknego. Fantastyczny samochód o wielu detalach. 1.8, 16 zaworów, z tego co pamiętam ponad 130 koni. To wszystko sprawia, że ten samochód będzie dobrze wyglądać w naszym garażu. Estetyka nadwozia i wnętrza jest naprawdę porywająca, jest naprawdę włoska. To aż dziw bierze, że ten samochód kosztuje przez cały czas tak mało. Nie wiem, nie jeździłem nim, nawet w nim nie siedziałem, ale rozmawiałem z kolekcjonerami, którzy dawno już je pokupowali. To kolekcjonerzy przez duże K. I naprawdę oni chwalą ten samochód. Tak więc radzę się nim zainteresować, póki jest. Kolejny Fiacik to oczywiście Cinquecento Sporting i Seicento Sporting. W kolorze żółtym to jest temat marzenie. Ostatnio widziałem, słuchajcie, Cinquecento Sportinga, właśnie żółtego na czarnej blaszce z przebiegiem ponad 200 tysięcy kilometrów za 15 tysięcy złotych. Sprzedał się w jeden dzień. Więc no, to już jest ten moment, kiedy te samochody zaczynają odfruwać. Seicento jeszcze nie, ale Cinquecento zdecydowanie tak. Z Włoch lądujemy w Japonii. Mazda RX-8. Samochód, który uchodzi za trudny w serwisowaniu, za samochód, który ma wadliwy motor Wankla, ale w rzeczywistości, jeżeli kupimy auto z małym przebiegiem, mały to tutaj jest tak w okolicach 50-60 tysięcy kilometrów, ponieważ RX-8 wymaga remontu silnika w okolicach 90-100 tysięcy kilometrów z tego co pamiętam. Więc warto skupić się na autach naprawdę z małymi przebiegami, oryginalnymi motorami, jeszcze nie otwieranymi. Są dostępne Mini R53 John Cooper Works. Jest to wóz z pierwszej serii miniaków. John Cooper Works był wtedy takim zestawem, który można było zamówić i zwiększał po prostu, polepszał parametry auta. Przypomnijmy, jest 1.6 z kompresorem, z napędem naprzód i tak właśnie wyglądał Cooper S. Natomiast John Cooper Works to był taki zestaw, w którym było inne kółko kompresora, inny wydech, inne jakieś tego typu gadżety, które sprawiały, że auto miało 211 koni, robiło pierwszą setkę w 6,3 sekundy i rozpędzało się do 230 na godzinę, a dziś to auto jest dostępne. Widziałem jedno na Automoto za 25 tysięcy złotych. Słuchajcie, super, fajne, chciałbym. Peugeot 206 RC, fajny samochód, zapomniany, 180 koni z 2 litrów, nieco powyżej 7 sekund do setki i charakterystyczny kształt nadwozia, na który składały się zderzaki tego samochodu, które były takie mocno wysunięte do przodu, do tyłu. Z tego co pamiętam, było to niezbędne przy homologowaniu 206 WRC, po to, żeby ona miała możliwość odpowiednio dużych zderzaków właśnie, a tam chyba wymiary były ważne. Nie pamiętam, ale jakieś geny tutaj motorsportowe jeszcze wpłynęły na kształt tego auta. Peugeot 306. Już naprawdę, słuchajcie, S16 czy też GTI 6. To są dwa auta, którymi warto się zainteresować, ponieważ można je kupić wręcz czasami za kilkanaście tysięcy złotych.
a dzięki 150 koniom, czy też tak jak w GTI 6 167, no to jest po prostu ogień ten samochód. Lekki, żwawy, przednionapędowiec, klasyka absolutnie hatchbacka, hot hatcha tak naprawdę. Renault Twingo, faza pierwsza. Samochód za kilka tysięcy złotych. Jestem przekonany, że powtórzy sukces Fiata 500 czy też Citroena 2CV. To auto skończyło 30 lat, było już pokazywane na stoisku Renault podczas targów w Paryżu w lutym na Retromobile. Naprawdę, ludzie zaczynają się nim interesować. Sam mam takiego w kolorze żółtym, wersja Benetton. Powiem Wam szczerze, szukałem dekli do kół do tego samochodu i nawet dzwoniłem po ludziach, którzy sprzedawali takie auta, prosząc, czy nie sprzedaliby mi samych dekli. Oni odpowiadali mi, jest Pan drugi, przepraszam, właśnie sprzedałem. Co to oznacza? To oznacza, że samochody z pierwszych lat produkcji właśnie stały się przedmiotem zainteresowania wielu ludzi. I to nie był jedyny taki przypadek, o którym Wam wspominam. Naprawdę, Twingo teraz będzie mi się kojarzyć z walką o dekle do fazy pierwszej, które są bardzo charakterystyczne, pękały, przez to są totalnie niedostępne. Marzenie ściętej głowy, Renault Megane fazy pierwszej w nadwoziu coupé lub cabrio w kolorze żółtym i najlepiej z 2-litrowym 150-konnym silnikiem. Niestety takich samochodów po prostu już na chwilę obecną nie ma. Dlatego ja nawet ostatnio zacząłem się zastanawiać, czy nie zaakceptować zwykłego 1.6 o mocy 90 koni. Byleby był tylko w dobrym stanie lakierniczo-blacharskim z małym przebiegiem. I jak już stwierdziłem, że chcę, to samochód, który miałem umówiony, uciekł mi. Uciekł mi, bo pan stwierdził, że inny pan stwierdził, że kupi go w ciemno w ogóle. Tak więc słuchajcie, Renault Megane, żółte, kupeta albo kabriolet, tak naprawdę silnik już przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, bo każdy czekał na 150 koni, a tych 150 koni jakoś nie ma. Volvo C70. Pierwsza seria produkowana od 1997 roku do 2005. Dzięki temu, że zagrała w remake'u Świętego właśnie w roku swojej premiery, no, daje podstawy do tego, żeby wierzyć w jego przyszłość. Dziś auto za 20 000 złotych, 5-cylindrowy silnik, przedni napęd niestety, no ale co robić, potencjał jest, estetyka jest poprawna, nadwozie coupé albo cabrio, do wyboru, do koloru, myślę, że warto. Przedstawiłem Wam dzisiaj samochody, w które wierzę. Uważam, że są nieco zapomniane, być może mają czasem wizerunek starego grata. Jak się spytamy naszej partnerki, dziewczyny, czy się nam podoba, one mogą na samym początku powiedzieć, nie, to stary paździoch. Natomiast może się to zmienić w przyszłości. Dlatego zgodnie z tytułem dzisiejszego odcinka, dziś grat, jutro klasyk, warto mieć oczy szeroko otwarte, spojrzeć na rynek nieco inaczej niż zazwyczaj i proponuję, żebyście zapoznali się z ogłoszeniami samochodów do sprzedania, nawet w Polsce, wymienionymi dzisiaj w odcinku. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomac.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.